Cześć, tu Marcelina. Witajcie na kanale Alter to Native, gdzie uczymy się tworzyć doskonały content i ogarniać media społecznościowe, w szczególności Instagram. W poprzednim odcinku zamierzałam przedstawić wszystkie najnowsze funkcje Instagrama, których w ostatnim czasie pojawiło się całkiem sporo. Kiedy jednak zaczęłam dokładnie przedstawiać zasady tworzenia rolki, okazało się, że jest to tak rozbudowany temat, że zajął mi właściwie cały odcinek, ponieważ chciałam w nim zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje, od podstaw zaczynając, a na popularnych formatach kończąc. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji go zobaczyć, to szczerze zachęcam, link zostawiam u góry. A tymczasem przyjrzymy się tematowi dzisiejszego odcinka, czyli narzędziom Instagrama, które w tej aplikacji ostatnio narobiły niezłego szumu. Favorites to moim zdaniem kluczowa zmiana, która może mieć duży wpływ na odbiorców, ale również na twórców. I to zarówno pozytywny, jak i negatywny. Do tej pory użytkownicy bowiem nie mieli wpływu na to, jakie treści będą im się pokazywały w momencie uruchomienia aplikacji na tej stronie głównej, czyli na wallu. Ale z wprowadzeniem Favorites zmieni się to i będą się tam pokazywali nasi ulubieni twórcy. Oczywiście to my decydujemy, kto pojawi się na tej liście i mamy możliwość edytowania w dowolnym momencie. Jak dowiedziałam się o tej zmianie? Ta funkcja po prostu nagle pojawiła się na moim Instagramie, symbolizowana taką małą czerwoną pineską, którą widzicie na zdjęciu obok, która znajduje się obok nazwy danego profilu. Na początku Instagram domyślnie wrzucił mi na tę listę kilka kont, z którymi, jak pewnie wyczytał algorytm, mam nawiązane jakieś głębsze, bliższe relacje, ale mogłam je wszystkie usunąć jednym kliknięciem i potem zacząć tworzyć tę listę od nowa. Aby edytować swoją listę, wystarczy kliknąć w pineskę, a następnie w edytuj. Możemy teraz ręcznie dodawać i usuwać osoby, natomiast nikt o tym nie będzie wiedział, ponieważ użytkownicy widzą tylko swoją listę. Nie wiedzą natomiast, czy znajdują się na jakiejś innej. Co to wszystko oznacza w praktyce? Dla użytkowników to świetny sposób na przefiltrowanie treści. Otóż zasada jest taka, że dopiero po obejrzeniu wszystkich postów naszych ulubionych twórców, a mogą to być posty nawet starsze niż 24 godziny, ponieważ zdarzyło mi się widzieć takie sprzed 3 dni, dopiero po obejrzeniu ich wszystkich zaczną nam się pokazywać na stronie głównej posty innych osób. A więc idąc tym tropem, dla twórcy jest to fantastyczna szansa i sposób na docieranie bezpośrednio do swoich followersów. Moim zdaniem to wspaniałe wyróżnienie i nasze zasięgi mogą na tym naprawdę zyskać. Oczywiście pod warunkiem, że z naszych obserwujących spore grono osób zdecyduje się na dodanie nas do listy swoich ulubieńców. Z drugiej strony, jeśli nie znajdziemy się na żadnej, to może stanowić poważny problem dla naszego konta, ponieważ nasze zasięgi mogą spadać, a nasze posty nie będą się pokazywały przed oczami naszych obserwujących. A nawet przecież nie możemy tego sprawdzić. Z tego, co się dowiedziałam z ankiety, którą jakiś czas temu opublikowałam na swoich stories, to nikt z Was w obecnym czasie jeszcze nie posiadał tej funkcji, a ja też nie zauważyłam żadnych zmian, jeżeli chodzi o moje takie standardowe zasięgi postów. Kiedy jednak Favorites zacznie już działać na Waszym koncie i jeśli zechcecie dodać mnie do ulubionych, to proszę zostawcie mi wiadomość na Instagramie. Dzięki temu będę widziała, że ktoś dodał mnie do swoich ulubionych i będę mogła z tego wysnuć pewne wnioski. Zobaczę zatem, czy ma to jakiś wpływ na statystyki, czy nie, a później będę mogła je Wam przedstawić. Z góry dziękuję za pomoc. Fantastyczne narzędzie nie tylko dla osób, które często używają funkcji live. Możecie teraz bowiem zaplanować swoje wystąpienie nawet z 90-dniowym wyprzedzeniem, co pozwala obmyślić strategię, a także nakłada na twórców pewnego rodzaju odpowiedzialność. Jeśli na naszego live'a zapiszą się chętni, otrzymają stosowne powiadomienie przed rozpoczęciem się tego wydarzenia. A co więcej, z takiego live'a możemy utworzyć posta i opublikować go na naszym feedzie jako zapowiedź.
I jeszcze pojawiła się fantastyczna funkcja, to jest przeprowadzenie live'a bez żadnej publiczności albo tylko z wybranymi osobami. Dzięki temu można praktykować do woli i przetestować, jak działa live, jakie ma funkcje i jak Wy chcecie krok po kroku go przeprowadzić. Spójrzmy zatem, w jaki sposób uruchomić tę opcję. Włączamy live'a w taki sposób, jakbyśmy chcieli nagrywać stories i przesuwamy w prawo. Pomijamy Reels, przechodzimy do live'a. I teraz możecie z boku zaznaczyć, że chcecie przeprowadzić live'a bez publiczności. Nikt wtedy nie dostanie żadnego powiadomienia. Następnie możecie również zaprosić jakiegoś znajomego, który pomoże Wam przetestować tę funkcję. Ja już swoje przetestowałam i muszę Wam powiedzieć, że całkiem spodobała mi się ta funkcja. Co myślicie o tym zatem, żebym co jakiś czas pojawiała się na live'ie na Instagramie? Instagram w końcu dostrzegł, że IGTV nie ma za bardzo racji bytu, ale żeby jeszcze nie ogłaszać finalnego pożegnania, to połączył go z filmami, które publikowało się na feedzie w jedną ikonkę wideo. I tam teraz znajdziecie wszystkie opublikowane przez siebie do tej pory filmy. Pytanie tylko, w czym ma to pomóc? Podobno narzędzie rolki polega na tym, aby zdobywać nową publiczność, natomiast wideo ma służyć podtrzymywaniu relacji z już istniejącą społecznością. Do mnie jednak tak nie do końca to przemawia, a do Was? Fantastyczna wiadomość dla osób, które nie mają jeszcze 10 000 obserwujących. Koniec bowiem z funkcją Swipe Up. Teraz każdy na swoim stories będzie mógł umieścić link. Wystarczy, że wstawi odpowiednią naklejkę. Już tłumaczę, jak to zrobić, a więc uruchamiamy stories i w wyszukiwarce patrzymy na dostępne naklejki. Tam znajdziemy właśnie funkcję link. I nie trzeba mieć 10 000 obserwujących. Ta liczba straciła właśnie troszeczkę na swojej ekskluzywności, ale to świetna wiadomość, ponieważ teraz każdy będzie mógł dodać do swoich stories jaki tylko chce link. Nie rozumiem, dlaczego to nie było dostępne wcześniej i na przykład mniejsze konta biznesowe nie miały możliwości przekierowywania i linkowania do swojego sklepu czy do bloga. Współpracę to kolejna fantastyczna funkcja umożliwiająca współpracę z innymi twórcami. Już nie mogę się doczekać, aż ją wypróbuję. Dlatego jeżeli ktoś z Was jest z okolic Poznania i ma ochotę robić razem zdjęcia, to koniecznie dajcie mi znać. No i teraz załóżmy, że robiliście komuś zdjęcia albo pojawiacie się wspólnie na jednym z nich. Otóż możemy teraz zaznaczyć, że dany post powstał we współpracy z innym twórcą. Wystarczy, że oznaczymy tę osobę podczas tworzenia publikacji, a po opublikowaniu takiego postu z oznaczoną osobą, ten post pojawia się na 2 kontach jednocześnie. I uwaga, zasięg tego postu będzie się liczył podwójnie. To samo, jeżeli chodzi o liczbę serduszek i komentarzy. To jest fantastyczna wiadomość, ponieważ dzięki współpracom można poprawić swoje zasięgi, a także jednocześnie pojawić się przed oczami nowej publiczności. Świetna sprawa, prawda? Dzięki nowym narzędziom wprowadzonym przez Instagram, współprace z markami będą mogły się odbywać teraz w samej aplikacji. Od teraz bowiem marki same będą mogły szukać influencerów na platformie według swoich kryteriów demograficznych. Co oznacza, że dla wielu liczba followersów może w tym momencie stracić na znaczeniu, a zyskają za to nasze zasięgi i współczynnik zaangażowania. Nie wiem dokładnie, jak to będzie się odbywało i wyglądało ze strony marki, natomiast wiem, że twórcy będą otrzymywali stosowne powiadomienia z tym związane, jeżeli jakaś marka zdecyduje się podjąć z nimi współpracę. Cóż mogę powiedzieć? Brawo dla Instagrama za to ułatwienie. Wreszcie, pamiętacie może, jak w odcinku 16, który linkuję u góry i na dole pod tym filmem, o niemarnowaniu czasu na Instagramie, wspominałam o moim sposobie na szybsze tworzenie treści, m.in. w Google Drive i Creator Studio. Jeżeli nigdy nie korzystaliście z tych narzędzi, to być może przekonacie się do logowania na Instagram na Waszym komputerze, ponieważ od teraz z jego poziomu będzie można publikować posty.
Dla mnie to fantastyczna wiadomość, chociaż zdążyłam to już sprawdzić i zauważyć, że z poziomu komputera nie będziemy mieć wszystkich funkcji dostępnych na telefonie. Zabrakło tam chociażby możliwości wstawienia tekstu alternatywnego, który może pomóc nam w docieraniu do odpowiednich odbiorców, o czym wspominałam już w odcinku 28, który również linkuję. Dodawanie postów odbywa się zasadniczo tak samo, jakbyśmy to robili przez telefon, czyli wybieramy zdjęcie, następnie wprowadzamy opis, hasztagi, lokalizację, tagujemy i tak dalej, aż do publikacji. I na koniec sekretna funkcja, o której słyszałam tylko od innych twórców, jednak nie są to potwierdzone wieści, dlatego nie uznawałabym tego za pewnik, ale istnieje szansa, że zostanie ona wprowadzona do aplikacji. Otóż podobno Instagram umożliwi twórcom tworzenie płatnych subskrypcji dla swoich obserwujących, coś na wzór Patronite'a. Jako twórcy będziemy mieli zatem możliwość tworzenia dodatkowych treści dla tych naszych najbardziej wymagających followersów, którzy równocześnie będą gotowi nas w nich wspierać. Twórcy będą sami decydować o tym, jakiego typu dodatkowe treści będą udostępniać swoim najwierniejszym fanom. Ale czy to będą jakieś gotowe szablony, czy trzeba będzie się wykazać kreatywnością, tego nie wiem. Z pewnością jednak te benefity będzie trzeba tworzyć w obrębie Instagrama, ponieważ nie sądzę, żeby aplikacja chciała przekierowywać nas gdzieś indziej. Czy tak faktycznie się stanie? Myślę, że wkrótce się dowiemy. A z mojej strony na ten moment to już wszystko. Dajcie proszę znać, które z wymienionych przeze mnie funkcji macie już na swoim Instagramie, a za którymi jeszcze czekacie. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górze i zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu treści. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!